On mówił, że dzień jego śmierci będzie najpiękniejszym dniem jego życia. To było w 1981 roku. Przyjechało tam, nie wiem, 7-8 specjalistów, żeby badać kości pierdzione, czy to są rzeczywiście jego. Jak otworzyli trumnę, no to był w tym, tak, zupełnie tak jak na fotografii w dzień jego śmierci. Uśmiech na twarzy, tak, różaniec w palcach. Pamiętam, jeden z tych doktorów tak złapał skórę na ręce i podniósł skórę i powiedział: patrzcie, jest elastyczna. Przede wszystkim wielką opiekę. To muszę powiedzieć, że cała rodzina, odczuwamy to na każdym kroku, naprawdę na każdym kroku. Opieka zupełna, 100% prawie. Miał osobowość bardzo, bardzo wyjątkową. Wszyscy mówili, że co go charakteryzuje, to prostota. Prostota i zupełnie nieuważanie, na co powiedzą inni. On był tym, kim był, zawsze. Jak przyszły jako kondolencje na te, no to było niesamowita ilość przytułków, szpitali, miejsc ochrony dla żołnierzy, co powrócili z wojny, byli bez pracy. Naprawdę setki adresów, gdzie on był, gdzie on uczęszczał, gdzie on był kochany za pomoc, o którym to na pewno rodzina nie wiedziała. Matka chciała mieć bardzo prosty, normalny pogrzeb, chociaż ojciec był senatorem, ale nagle zobaczyła tą ilość ludzi zupełnie nieznanych, co dotykali trumny. Był jeden niewidomy, co poprosił, żeby go doprowadzić do trumny, że chciał trumny dotrzeć. To było naprawdę niesamowite. Tam się zaczął proces beatyfikacyjny właściwie. Nel nostro secolo Pier Giorgio Frassati, che a nome della Chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato, ha incarnato la fede e la carità, vere forze motrici della sua esistenza. Lo resero attivo ed operoso nell'ambiente in cui visse, in famiglia, nella scuola, nell'università e nella società. Lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo. È proprio in questi fattori che ci è dato scoprire la sorgente profonda della sua vitalità spirituale. Tutta la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo. Egli se n'è andato giovane da questo mondo, ma ha lasciato un segno nell'intero secolo. Ja nie wiem, skąd on znajdował czas. On był znany trochę jak ten, co zawsze leci. On zawsze gdzieś leciał, miał kieszenie, moja matka mówi, pełne zawsze świstków papieru z numerami, adresami, gdzie ma komuś pomóc, czy zanieść, czy lekarstwa, czy coś tam dla kogoś zrobić. On w cierpiących, ubogich, bo to są też cierpiący, prawda, on widział Chrystusa. On szedł, gdzieś to sam to powiedział, że Chrystus mnie odwiedza codziennie w Komunii Świętej, ja go odwiedzam w skromny sposób, co mogę, w Jego biednych. On założył te Towarzystwo Ciemnych Typów. Motto tego stowarzyszenia jest: mało nas, ale dobrych jak makaron. Bardzo lubił robić kawały kolegom. Jak na przykład jedna z jego tych ciemnych typów właśnie, jego koleżanek wyjeżdżała do Anglii, więc się wszyscy śmieli, że jedzie do Anglii, żeby się uczyć angielskiego, to podarował jej całą masę cukierków.
I ona potem opowiadała, jak wyciągnęła te cukierki, żeby poczęstować innym, to jeden cukierek był przywiązany do drugiego. On uważał, że jedyny sposób, żeby przekazać świadectwo wiary, to wszystko to jest radość, że katolik nie może nie być radosny. Jak mógł się nie podobać? Miał wszystko, żeby się podobać. Mi się daje, że jeszcze dzisiaj mi się daje, dziewczyny marzą, żeby takiego męża znaleźć. Zakochał się w jednej z tych koleżanek, z którymi chodzili po góry też z uniwersytetu. Ona już skończyła wtedy uniwersytet i ona była też ciemnym typem i zakochał się. No, z jego listów, tak, co pisał do jednego kolegi, co trochę się zwierzył, to wygląda, że był naprawdę bardzo, bardzo mocno zakochany, ale ona nic o tym nie wiedziała. Ona zupełnie nic o tym nie wiedziała. On, jeżeli miał do niej wysłać kartkę, to wysyłał kartki do wszystkich innych koleżanek. Jeżeli miał jej przynieść z góry jakiś kwiatek, to darowywał kwiatek też innym. Absolutnie nie chciał, żeby w żaden sposób ona nie mogła. I rzeczywiście ona mówi, że się dowiedziała dopiero po śmierci jego o tym. Na pewno góry to dla niego było pasja taka młodego człowieka, ale też widział w tym formację, bo on bardzo dużo wagi przywiązywał do formacji. On mówi, że do swoich kolegów mówi, nie możemy nic działać, nie możemy się wziąć żadnego poważnego działania, jeżeli naprzód nie sformujemy siebie samych. I góry dla niego było też rodzaj formacji, bo naturalnie wysiłek, silna wola, to wszystko, żeby dotrzeć do celu, ale to była naprawdę jego pasja. Co mi się wydaje, dla niego było tak jedną z najważniejszych rzeczy, to było uczucie wolności. I dla mnie Pier Giorgio jest naprawdę takim świadkiem, jaką wolność daje wiara, bo naprawdę osoby bardziej wolnej od Pier Giorgio nie mogę sobie wyobrazić. I on sam to mówił, że wolność, że trzeba respektować absolutnie zdanie wszystkich osób, bo jednak wolność to jest dar Boży i on to uważał, bo pisał do jednej Niemki, że to jest największy dar, jaki Pan Bóg dał ludziom, to jest wolność. Jak mojej mamy się spytano, jaki był jego stosunek do Chrystusa, moja matka powiedziała, chodził z nim obok, to naprawdę Chrystus to było dla niego pierwsze i modlitwa, miłość bliźniego i radość. Strachu nie znam, tak jak Bóg jest z nami, to nie ma czego się bać i koniec.